Dzień dobry, dzień dobry. 22 lutego. Mam dzisiaj wolne. Słońca nie ma co prawda, ale jest temperatura akceptowalna w granicach tam 8 stopni. Więc postanowiłem coś zrobić z podkładaniem ciasta u reszty rodzin, sprawdzeniem tych odkładów tam, bo ostatnio mi to nie wyszło. Ogólnie podkładam dzisiaj ciasto, być może poczyszczę też dennicę. Chociaż w tym roku było wiele dni, kiedy pszczółki te dennice mogły sobie oczyścić same. Więc tak uprzedzam, że mały osyp wcale nie świadczy o tym, że on był mały. Bo w tym roku samego 1 stycznia mogły wynieść praktycznie wszystko. Szaleństwo było niesamowite, również na północy. Tu mieliśmy 16 stopni, a w innych regionach Polski 18, 20 nawet. Także nie wiem, co nagram. Znaczy nagram pewnie wszystko, ale zobaczymy, co tam się uda z tego skleić. Zobaczymy, czy z tych 4 odkładów tutaj z tyłu za żółtymi wszystkie jeszcze żyją, bo tego się najbardziej boję. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam. Jeszcze tak dla porządku. Demeter, Krainka PK, czyli Piotr Kurek, Elgon, Bartoszyce i Sklenar G10. Także zobaczymy, co u nich słychać, bo to w tej chwili największe moje obawy co do tych rodzin. Tutaj mi się przypomniało, że ja wrzucałem im ciasto w te podkarmiaczki tutaj z tyłu. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, czy zły. To się okaże za chwilę. No i zaczynamy, nie? No tu Demeterka, to widać, co tu się dzieje. No jest szał. Muszę wziąć sobie zmiotkę. Także pszczółek troszkę jest. Troszkę za dużo jak na tą porę roku, tak mi się wydaje. Kładziemy ciasto. Czy one coś tu wyjadły? No wyjadły, słuchajcie, no. Także coś im to dało. Ciasto oczywiście kładziemy na beleczkach. No mniej więcej w taki sposób. Troszkę dalej może. Może na środek bardziej. Dobrze, że jest temperatura odpowiednia. Pszczółki co prawda się denerwują, no to naturalna sprawa. To ciasto również im zostawię, bo mi ono niepotrzebne. Kładziemy folię na całości. No dobra, chyba jest ok.
I tak to będzie wyglądać w najbliższym czasie. Z tyłu folia prawie nie wystaje. No dobra. I zamykamy pasem. I jestem spokojniejszy, ale Demeterka jest strasznie dużą rodziną. To się nie spodziewałem tego. Zobaczymy, jak tam krainka PK. Coś tam słychać. Również ogromna rodzina. Jak na styczeń. Również trochę je zadymimy, żeby zeszły niżej. No nie mam wyboru, muszę tak to zostawić. I zamykamy. No dobra, idziemy sobie do Elgona. Ciekawe, jak tu z agresywnością. Z Elgonami bywa różnie, chociaż raczej moje były spokojne. Dzisiaj widzę, że część pszczółek nawet sobie lata. O, widać tu pszczółki. Dmuchniemy im troszkę. No również jest tu szał po prostu. Oczywiście kłębów nie ma przy takiej pogodzie, ale no jest masa pszczoły. Nie jest ruszone w ogóle i w sumie to dobrze, no bo to świadczy o tym, że mają co jeść, tak? Zresztą tu widać, że mają co jeść. Nie wiem, czy tu jest sens w ogóle podkładania ciasta. No ale skoro już to otworzyłem, no to podłożę, tak? I po Elgonie. No i ostatnia to jest Sklenar G10. Dosyć pamiętna matka jak dla mnie, bo była zamówiona unasienniona dla koleżanki i nie unasienniona dla mnie. Unasienniona u koleżanki została ścięta tam po 3-4 dniach, a nie unasienniona u mnie nie dość, że się unasienniła, to jeszcze dosyć ładnie się rozrastała. No ale zobaczymy, czy funkcjonuje. Chyba coś tu funkcjonuje, bo coś słychać. No też nie ma na co narzekać, nie? Ogólnie to nie ma. No i cóż, no wygląda to dosyć optymistycznie, muszę przyznać. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Demeter i
Krainka PK jest ogromne, to są rodziny i muszę przyznać, że no, zawężanie gniazda tutaj na wiosnę to chyba nie wchodzi w grę. Równie sporo pszczół jest w Elgonie. W Sklenarze chyba jest najmniej. No ale widzieliście, ile to najmniej wygląda, nie? To tak w tych rodzinkach podejrzewam, że o, tu już jest sprzątanie, widzicie? Już wysprzątała pszczółkę i poleciała z powrotem. W tych rodzinkach to tak chyba mógł być ostatni moment na ciasto, mimo że pokarm jest na ramkach. A tutaj to tak spokojnie. Elgon w ogóle nie był zainteresowany ciastem, który miał. Co prawda ono było w podkarmiaczce, no ale miał. Natomiast Sklenar G10 również niewiele zjadł tego ciasta. W tej chwili wszystkie mają mniej więcej po 1,5 kg ciasta. I moim zdaniem to tak spokojnie na miesiąc jest spokoju. Jeżeli tu im nic nie będzie przeszkadzało i będą sobie spokojnie zimować, pszczelarz nie będzie im przeszkadzał, no to myślę, że miesiąc spokoju w temperaturach tych, które tu mają być w granicach od 3 do 7, w nocy delikatnie poniżej 0, 0, 2, to tak spokojnie będą sobie jadły, co będą chciały. Czy też ciasto, czy to, co mają na ramkach jeszcze. No nie zerkałem za bardzo na ramki, ale jestem bardzo zadowolony. To tyle z wglądu tych rodzinek. A teraz sobie zerkniemy na te żółte. One mają położone ciasto na powałkę. I tutaj na środku wydaje mi się, że widać, że jest to ciasto jedzone. Tutaj są te warozy, które ostatnio widzieliśmy. Młodych waroz nie widzę. Otworzymy sobie. No i tutaj widać, że jest ciasto jedzone. Temperatury nie ma co sprawdzać, bo tu jest na bank czerwienie. Idziemy od razu do drugiej. Ta rodzinka nie chciała ostatnio pobierać ciasta. Widać, że są z tyłu. Jeśli chodzi o naturalny osyp warozy, no jest parę sztuk, tak? Tutaj pod tym brudnym palcem, bo to jeszcze rękawice zeszłoroczne, widać. Parę sztuk tutaj jest. Ale mam przygotowany waromet. Będziemy na początku wiosny, myślę, że w kwietniu, spokojnie tym waromedem oblewać rodzinki. Nie widzę, by ciasto było pobierane. Możemy sobie zerknąć dalej. No nie są zainteresowane. No okej. Ale widać, że na ramkach są, także na razie żyją. I jesteśmy przy zielonym ulu i przy niebieskim. Już otworzyłem daszki. Tutaj chyba było pobierane ciasto. Nie pamiętam. Tak, tu jest bardzo duże kółko. Tu jest mocno wyjedzone. Ok. Tu również, jak widać. Zerknijmy sobie jeszcze do tej najbardziej kłopotliwej rodzinki swego czasu. No to tutaj prawie ciasta nie ma, tak? I tu ja nie wiem, jak one się mieszczą, ale się mieszczą.
Zobaczmy co u gębalowej, czyli moja krainka prima. Moja krainka prima jest dosyć wysoko, więc dostanie ciasto. Mam nadzieję, że ta akcja mi przejdzie błyskawicznie. No, nawet się nie denerwują. No dobra, no i zostały nam jeszcze 3 rodzinki do obejrzenia. Jest bardzo pozytywnie, jestem zaskoczony. Tu jest jakiś strasznie duży ruch. I tutaj również będzie ciasto podane. Tu myślę, że nie zaszkodzi ciasto. Wodę mają. Jak się zastanawiam, zobaczcie na tą pszczółkę tutaj. Wiadomo, że ona jest nieżywa, ale ciekawie to wygląda. Ciekawe co to jest. I ostatnia rodzinka do zerknięcia. Wyjedzone prawie całe ciasto. Temperatura 20 stopni. No dobrze, no to takie podsumowanko. Tutaj widać, te silniejsze rodziny już zaczęły sprzątać. Na wylotkach już jest masa martwych pszczół, które wynikły z tego, że otwierałem je od góry. No i tam wiadomo, coś tam się obruszyło. Różnie to z tym bywa. Rodziny mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły. Wszystkie są w sile, a szczególnie te dwie, czyli Demeter i Krainka PK. Tutaj mamy Krainka Prima, która otrzymała dzisiaj pierwszy raz ciasto. To jest chyba Elgon, z tego co pamiętam. No matka z cichej wymiany, więc ona tutaj troszkę no, się na zimę rozczerwiła i później tam problemy były, bo pełno było tej pszczoły. No to tu jest ciasto prawie wyjedzone. O, tu jakaś pszczółka lata. No tutaj niebieskie nie chcą chyba brać ciasta raczej, z tego co kojarzę, chociaż to widać było na filmiku. Chyba że ule mi się pomyliły, ale tutaj też jest ok. Tutaj jest prawie cały kilogram już wyjedzony. No cóż, no chore natomiast dzisiaj otrzymały ciasto i ta pszczółka również dzisiaj otrzymała ciasto. Także dzisiaj rozłożyłem 7 ciast. 7 ciast, bo reszta już miała wcześniej. No także tak to wygląda. Myślę, że za 2 tygodnie w tych ulach
w tym żółtym koło niebieskiego i w tym z tyłu za zielonym trzeba będzie zerknąć, czy już nie brakuje ciasta. Ale to za 2 tygodnie akurat się tu zdarzy temperatura w granicach 9 stopni znowu, bo przez 2 tygodnie będzie tak słabo z temperaturą. Także będę mógł spokojnie podejrzeć. Dennic tu chyba naprawdę... No nie zaglądałem dzisiaj, miałem zamiar, ale nie zaglądałem, no ale jak widać, chociażby po tamtych 2 rodzinach, no dennice są raczej posprzątane. Tutaj, gdzie są zabite deseczką, w tych 2 ulach żółtych, na dole, gdzie są zabite, no to pszczółki mają problem oczywiście z wyniesieniem, więc raczej no nie będą wynosić. Natomiast wszędzie indziej, bo tam w zielonym i niebieskim nie ma deseczki, to one już sobie pewnie posprzątały, łącznie z 1 stycznia, kiedy był dosyć duży oblot. I tyle. I dziękuję bardzo. Życzę udanej zimowli i do następnego razu.